Witam wszystkich w naszym tutorialu prezentującym zwiększanie zasięgu krótkofalówek Motorola T40. Operacja taka polega na przedłużeniu anteny seryjnej, która jest skryta w korpusie plastikowym, który widać tu na zewnątrz. My staramy się pokazać, jak prostym sposobem w warunkach domowych wykonać modyfikację, dzięki której zauważycie skok zasięgu przynajmniej o kilometr. Myślę, że dla takich radyjek kilometr to już jest znacznie dużo, jeżeli chodzi o teren oczywiście. Postaramy się zrobić później test, jeżeli chodzi o jakość rozmów z radyjkiem z antenką przedłużoną oraz na radyjku bez antenki modyfikowanej, czyli na seryjnej. No więc, co będzie nam potrzebne? Do przedłużenia anteny będzie nam potrzebne przede wszystkim jedno z radyjek. Jest to Motorola T40. Myślę, że ci, którzy tego radyjka używają, są z tego na pewno zadowoleni. Jest to dobry wyrób, jakościowo dobrze wykonany. Co należy zrobić? Najpierw demontujemy osłonę tylną. Aby to zrobić, musimy zdemontować suwak. Następnie demontujemy pokrywkę baterii, wyciągamy baterię, ewentualnie akumulatory, jeżeli ktoś używa akumulatorków. Po odściągnięciu akumulatorów mamy dostęp do 4 otworów z śrubami, które należy usunąć. Zatem mamy zdemontowany klips. Klips służy nam do przymocowywania radyjka na pasku. Otwieramy pokrywę. Wcześniej otwieraliśmy, użyłem do tego innego radyjka, dlatego że przeznaczyliśmy sobie akurat ten egzemplarz na tą modyfikację. Bierzemy śrubokręt krzyżowy i wykręcamy 4 wkręty. Zapomniałem powiedzieć, wkrętów jest 5. Piąty wkręt jest tutaj, w tym miejscu w antence. Trzeba to po prostu odkleić sposobem w miarę delikatnie, żeby te naklejki sobie nie zniszczyć. I tam będziemy mieli kolejny wkręt umożliwiający nam rozpołowienie tego urządzenia. I piąta. Jest to taka naklejka. Może się ona nam przydać bądź nie. No my już jej nie będziemy potrzebować, także tak naprawdę możemy ją sobie zniszczyć, ale jeżeli ktoś by chciał, może ją sobie zachować. I to jest taki malutki wkręcik. Mogę pokazać go. Musimy go uznać. Udało nam się rozpołowić radio, chociaż nie całkowicie, dlatego że nam tutaj kabelek jeden trzyma. Można go sobie na czas modyfikacji odlutować, ewentualnie ostrożnie postępować, żeby go nie urwać. Co można zaobserwować? Mamy tutaj antenę seryjną. Jest to antenka wykonana z takiej sprężynki tak naprawdę. Jest ona tak naprawdę długości gdzieś 2,5 cm. Myślę, że długość nie jest na tyle długa, żeby dość skutecznie promieniowała nam falę nośną. Dlatego wylutowujemy ją w tym miejscu, usuwamy. Następnie będziemy musieli zmodyfikować trochę korpus radia, aby w to miejsce wstawić naszą dłuższą antenę. No, zatem do dzieła.
Dopracowujemy naszej lutownicy. Nie jest to profesjonalny sprzęt, wręcz nawet po tuningu. Taki dość dinozaurowaty wygląd ma, ale działa. Także proszę się nie śmiać. Robimy to w warunkach domowych. Nagrzewamy lód, przytrzymując. I tym sposobem powinna nam antenka odskoczyć. No i nie chcę. Ok. Jak widzicie, był trochę problem z usunięciem anteny. Ona jest na końcu troszeczkę taka zagięta. Postaram się pokazać. Także trzeba ją umiejętnie tym poobracać i ona wtedy odskoczy. Jest po prostu zagięte 90 stopni, trzeba ją unieść do góry. Moim błędem było życie ją do góry, trzeba było z tej strony lepiej czymś podważyć i z tej strony ciągnąć ją ku górze. Dobrze, a zatem nasza standardowa antena wygląda w ten sposób. Co zwykła sprężynka miedziana. Mamy radio przygotowane do wstawienia anteny zmodyfikowanej. Co nam będzie potrzebne do wykonania anteny modyfikowanej? Do anteny modyfikowanej użyjemy starego przewodu antenowego. Jest to anten 50 ohm od CB Radio. Myślę, że jeżeli mamy auto i gdzieś tam znajdziemy kawałek starej anteny, też z niej tego kabla będziemy mogli sobie kawałek uciąć. Według wszystkich, ktoś by awaria. Długość antenę wykonujemy z tego przewodu i pierwsze co musimy zrobić, to odcinamy z tego starego przewodu jakąś część po to, żeby uniknąć tej części utlenionej. Używam do tego jakiś tam kombinerek czy szczypc. I teraz musimy odmierzyć 175 mm tego przewodu. Używamy do tego linijki. Czyli 17,5 cm. Liniałka tutaj mamy. Linijka. Mamy 17,5 cm. Długość ta jest uwarunkowana długością fali, jaka działa na tej częstotliwości, w której pracuje radio PMR, czyli nasza krótkofalówka. Można to oczywiście sobie śmiało wyliczyć. No i mamy naszą antenkę wstępnie wykonaną. Ten przewód akurat jest dość cienki, dlatego polecam wykonanie takiej anteny z przewodu telewizyjnego. Najlepiej oczywiście, aby ekran był miedziany, gdyż musimy to teraz polutować na obydwu jej końcach. I z tej strony i z tej strony musi być polutowane, aby zapewnić się łączność na jej końcach. Dalszą czynnością będzie po prostu zarobienie tej końcówki, aby nam się tutaj nie dostawała woda, a tą końcówkę tutaj będziemy musieli ładnie wlutować w miejsce starej anteny. Oczywiście uprzednio wykonując modyfikację w tejże obudowie, aby antenka mogła sobie tutaj śmiało wystawać. Robimy to wtedy za pomocą wiertarki. No więc przystępujemy do lutowania. Pamiętajcie, że robimy to w warunkach domowych, także jest dostępny taki zasób narzędzi, jaki znajdziemy gdzieś tam w szufladzie, ewentualnie w swoim garażu. Nie każdy musi mieć ten warsztat rozbudowany. Do użytku, do tych prac będzie nam potrzebna na pewno lutownica z kawałkiem cyny z kalefonią, jakiś nożyk, może być nawet taki od grzybów, kombinerki, jeżeli ktoś potrzebuje, linijka, śrubokręt krzyżowy, nie za duży, taki do małych śrubek. Myślę, że w jakimś zestawie takim z śrubokrętami taki rozmiar na pewno znajdziecie. Aby tą antenę zalutować na swoich końcach, musimy pozbyć się na jej krańcach z zewnętrznej otuliny
Mamy tutaj żyłę wewnętrzną oraz ekran miedziany. Pozbywamy się tej aluminiowej otoczki, jeżeli ona tam się znajdzie. To jest taka miedziana folia, aluminiowa folia, ewentualnie z jakiegoś izolatoryjnego. Odizolowujemy też żyłę gorącą. Następnie musimy zawinąć końcówkę, tak aby zlutować ekran z żyłą gorącą. Ten kabel akurat nie jest może najlepszy na tego rodzaju przeróbkę, dlatego że jest to kabel raczej ekonomicznej klasy i ekranu nie ma za wiele. Gdyby to był kabel telewizyjny, tych żył na ekranie byłoby więcej i myślę, że to byłoby lepsze dla naszego projektu. Przewody tutaj są zakręcone tak, żeby je ładnie razem spleść. Następnie dokonamy tutaj wykonania lutu. Tutaj lutu. I tutaj podobnie. Pamiętajmy o zachowaniu długości anteny, tak aby miała ona 175 mm. Czyli 17,5 cm. No i dokładnie tyle jest. Tutaj jeżeli coś Wam się nierówno odizoluje i będzie na wierzchu, nie przejmujcie się, dlatego że ta część i tak się znajduje w korpusie radyjka, w tej części i nie będzie to niczemu przeszkadzało. Jeżeli, przepraszam, tutaj takie coś nam Wam wyjdzie. Dlatego nie jest to niczym złym. Dobrze, teraz dokonamy polutowania końcówek tego przewodu, tak aby był pokryty cyną. I z tej strony robimy to samo. Starając się, aby obydwie dwie żyły ekranujące oraz gorąca żyła wewnętrzna były polutowane ze sobą. Puknąłem po to, żeby to zagiąć. Dobrze, sprawdźmy jeszcze długość naszej anteny. Długość naszej anteny, przepraszam, musiałem poprawić kamerę. Długość naszej anteny, dokładnie 17,5 cm. Bardzo dobrze. Teraz dokonamy modyfikacji naszej anteny, naszego radia.
Taka sugestia moja. Z praktycznego punktu widzenia, aby wykonać otwór tutaj w tej antenie, na wielu filmach w internecie możecie zobaczyć, jak to jest wykonane. Niektórym wychodzi to dość nierówno. Nie wiem, na ile to mi się uda i potwierdzi taki pomysł, aby przed wierceniem skręcić obudowy tego urządzenia, dlatego żeby ładnie mógł równo na środku ten otwór wywiercić, aby to głupio nie wyglądało i żeby antena krzywo nam nie odstawała w przyszłości. Także skręcamy tutaj na tych dwóch otworach przed wierceniem. Następnie będziemy wiercić tutaj otwór w tej części o grubości wiertłem o grubości naszego przewodu użytego do budowy naszej anteny zewnętrznej. Jeszcze jedna sugestia odnośnie wiercenia otworu w obudowie. Dlaczego tyle mówię? Dlatego, że warto się postarać, aby naprawdę praca była wykonana solidnie i w miarę estetycznie. Jeżeli chodzi o centrowanie otworu, myślę, że warto sobie na początku ostrym nożykiem zrobić kropkę, taki dołeczek, aby nam wiertło podczas wiercenia nie zeszło w bok w tym jakby powiedzmy rowku łączenia tych elementów. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Ta część może nam się rozwarstwiać, dlatego że tutaj nie mamy tej śrubki, dlatego warto może nawet się pokwapić o to, żeby tą śrubkę tutaj wkręcić, gdy będziemy początkowo wiercić, to niech ona sobie tam będzie, nam ustabilizuje tą... Oj, Kamilku, podniesiesz? Mamy tutaj pomocnika, jest to mój syn Kamil, pomaga mi wiernie w wykonaniu tej wideo prezentacji. Kamil w zasadzie był pomysłodawcą tego tutorialu. Także trzeba mu to podziękować za to. Wcześniej widzieliście jego film prezentacyjny. Jest to film pod tytułem Motorola T40 prezentacja dla dzieci. Jeżeli ktoś ma dzieci, można im to stworzyć. Polecam. Tak? Jeszcze musisz pokazać o guziku. Tak, wcześniej demontując obudowę wypadł nam przycisk. Proszę się tym nie przejmować, przycisk jest montowany w bardzo prosty sposób. Tam jest takie prowadzenie. Podczas montażu powrotnego urządzenia należy po prostu zwrócić uwagę, aby ten przycisk umieścić w swoim miejscu. Jest to prosty element. A więc mamy roboczo skręconą obudowę radia, dokonujemy natrasowania środka otworu i dokonujemy wiercenia. Spróbujemy zrobić sobie może to trasowanie śrubokrętem zwykłym. Wykonując takie ruchy i uważając, żeby się nie dziwnąć, bo ja żebym właśnie to zrobił w tym momencie. Lub nożem. I już nam jakiś tutaj dołek powstał. Ten dołek posłuży dla wiertła za środek, w którym ten otwór ma powstać. Spróbujmy. Do wiercenia używamy wiertarki, jakąkolwiek mamy. Kamilku, można prosić? Jest to wiertarka Celma, starego typu, ale świetnie nadaje się do takich prac. Nie jest tak źle. Wyszedł nam piękny otwór. Idealny. Taki był właśnie oczekiwany skutek skręcenia tych dwóch elementów obudowy. Jeszcze mamy śrubkę, także w tym momencie musimy już jej pozbyć, aby przedostać się przez korpus dalej. Dokonujemy dalszej części wiercenia. Można sobie tutaj ścisnąć troszeczkę tą obudowę. Nie, nie będzie hałasu. Trochę nam wskoczyło wiertło. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Czy wiercenie przebiegło prawidłowo. Jeżeli nam się rozchyliło to podczas wiercenia, to musimy niestety to poprawiać do skutku, tak aby i bardzo ładnie już tutaj wiertło weszło.
Myślę, że otwór powinien być równo wydrążony w korpusie. Aby się tego dowiedzieć, rozkręcamy z powrotem nasze radio. Wiadomo, nam się trochę tutaj nabrudziło, także staramy się, aby się te opiłki nie dostały do środka. No, przepraszam. Po wykonaniu wiercenia możemy zwrócić uwagę na to, co się stało w środku i oczywiście zwracając uwagę na ten nasz przewód, który nam łączy te dwie części. Należy oczyścić tutaj tą część, aby tutaj ogradować, żeby tutaj tych różnych takich odłamków nie było. Podczas wiercenia warto wiercić jakby po kawałku, dlatego że podczas wiercenia plastik może się rozgrzewać i później deformować. Zamiast wiertło wchodzić, to będzie nam topić plastik. Dlatego polecam zrobić to stopniowo, nie tak szybko, może jak ja to zrobiłem. Zatem naszą antenę tutaj mocujemy w tym otworze, który wierciliśmy uprzednio. Przykładając ją i przylutowujemy do miejsca, w którym była przylutowana antena seryjna. Przypominam, jest to film amatorski dla przeróbek domowych. Nie mamy profesjonalnego sprzętu. Robimy co możemy. Staramy się zwrócić uwagę na to, aby to połączenie było w miarę pewne, żeby nie było ryzyka zimnych lutów. Zatem dość dobrze przegrzewamy, ale nie żeby zbyt mocno. Są to elementy delikatne na płytce drukowanej. Zatem zwracamy uwagę na to, aby tutaj niczego sobie nie uszkodzić. No i mamy antenkę podłączoną. Praktycznie mamy wszystko wykonane, jeżeli chodzi o połączenia lutowane. Dalej trzeba byłoby sprawdzić tą odległość, jaką mamy tutaj wykonaną. No jest to dokładnie 17,5 cm, 175 mm od miejsca przelutowania na płytce drukowanej. Co możemy zrobić w tym momencie? Aby złożyć radio, spróbujmy, jak nam się to wszystko pasuje tutaj. No i wygląda świetnie. Jeżeli chodzi o dalsze prace, musimy tutaj pomyśleć nad tym, co zrobić, aby zespolić tą część antenową. Wiele filmów tutorialowych pokazuje, że tam z jakimś silikonem można to zrobić. Oczywiście można, ale jeżeli już to robicie, polecam silikon czarny, żeby nie kłócił się z kolorem obudowym. Niektórzy używali tam białego. Nie wiem, bo może akurat taki posiadali. Oczywiście też jest to od tego uzależnione. Zatem dokonujemy w tym momencie skręcenia. Aha, musimy przypomnieć sobie o tej naszym przycisku, który nam wypadł. Przycisk montujemy tu w tym miejscu. Jest to prosty element gumowy. Podczas składania trochę nam może utrudnić sprawę. I skręcamy obudowę za pomocą 4 wkrętów uprzednio usuniętych. Oczywiście w tym momencie nie dokonałem uszczelnienia antenki silikonem, dlatego że pod ręką go akurat nie posiadamy. Dokonamy to w późniejszym czasie. To, co można na jakby doraźny moment zrobić, to zaizolować tą część antenową taśmą. Oczywiście polecam czarny kolor dla zachowania jakiejś normy kolorystycznej, żeby to nam się nie kłóciło i nie wyglądało naprawdę amatorsko. Radio mamy praktycznie złożone, natomiast w tym momencie jeszcze dokonamy zaizolowania przewodów. Jest to czarna taśma izolacyjna. Dostaniecie ją w każdym sklepie z narzędziami.
Polecam dość szczelnie to rozgrzaną taśmą, jeżeli ona jest zimna, robicie to w warunkach garażowych. Polecam najpierw ją rozgrzać, aby nie było takich tam jakichś zagięć. Chodzi o to, żeby ta antenka też była tutaj szczelnie zaklejona i żeby taśma nam też zespoiła obudowę. Do odcięcia, by to ładnie wyglądało, używajcie nożyczek, nie urywajcie taśmy. Taśma urwana wygląda nieestetycznie. Odcięta ładnie nam się kończy. Tym sposobem mamy przerobione radyjko Motorola T40 na antenę o długości 175 mm. Zasięg na takiej antenie powinien być zwiększony przynajmniej o kilometr. My robiliśmy test na antenach standardowych. Udało nam się połączyć na odległość 2,5 km w terenie zamkniętym. No powiedzmy pół na pół. Teren otwarty i kawałek wjechaliśmy w miasto autem, no i połączenie jeszcze dało się wykonać. W tym momencie jest to wykonana modyfikacja i zobaczymy, jak na tej modyfikacji taka łączność przebiegnie. Oczywiście wykonamy niebawem taki test z wykorzystaniem radia przerobionego oraz radia z oryginalną anteną i będziecie mogli zaobserwować, jakie są efekty naszych modyfikacji i czy warto taką modyfikację zrobić, niszcząc radio. Dziękuję za oglądanie. Kamil też dziękuję, tak? Dziękuję. Także dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych naszych tutoriali związanych z radiami krótkofalowymi, krótkofalówkami, walkie-talkie i CB radio. Zapraszamy. Jeszcze chciałbym dodać informację, aby końcówkę tej anteny, wiadomo, też zaizolować taśmą póki co. Ja bym proponował, aby taką końcówkę, jeżeli będziecie to robić z grubszego przewodu antenowego, takiego powiedzmy telewizyjnego, spróbować wykorzystać do tego jakiś kapturek do wentyla od samochodu albo od roweru na przykład. Do tego kapturka trochę silikonu czarnego wkładacie, następnie nakładacie, nadmiar silikonu usuwacie wokół kapturka i powinniście mieć ładne zakończenie anteny. Można użyć oczywiście jakiejś termokurczliwej rurki i tam później ją jakoś tutaj zakończyć. Sposobów jest wiele, ważne, żeby wyglądało to w miarę estetycznie. Także tak to wygląda. Włożyliśmy baterię do naszego radyjka. Postaramy się włączyć i wykonać jakieś próbne połączenie. Luna, Luna. Zgłaszam się. Zgłaszam się. Wyłączona jesteś chyba na tylko. Ale na pierwszym jesteś. Wejdź. Albo dobrze, ja przejdę na pierwszy kanał w takim razie. Luna, Luna. Zgłaszam się. Radio jak widać działa. To na jaką odległość no zobaczymy podczas testów.